10 największych lotniskowców na świecie. Miejsce 10. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle to jedyny lotniskowiec we francuskiej marynarce wojennej i jednocześnie jedyny lotniskowiec o napędzie atomowym poza flotą USA. Okręt ma 261 metrów długości i wyporność 42 000 ton. Jego budowę rozpoczęto w 1989 roku w stoczni DCNS w Toulonie, a wszedł do służby w 2001 roku. Napęd zapewniają dwa reaktory jądrowe K-15, dzięki którym okręt może operować praktycznie bez ograniczenia zasięgu. Na pokładzie znajduje się system katapult parowych Kato-Bar, co pozwala na starty ciężkich samolotów z pełnym uzbrojeniem i paliwem, podobnie jak na amerykańskich lotniskowcach. W sumie Charles de Gaulle może przenosić 40 statków powietrznych. Główną siłę powietrzną stanowią myśliwce Dassault Rafale M, wspierane przez samoloty wczesnego ostrzegania E-2C Hawkeye oraz śmigłowce NH-90. Załogę lotniskowca stanowi 2000 osób, w tym 600 osób personelu lotniczego i wsparcia. Okręt jest wyposażony w systemy obrony przeciwlotniczej PAAMS, rakiety Aster-15 oraz systemy walki elektronicznej i obrony bliskiej. Charles de Gaulle jest kluczowym elementem francuskiej marynarki wojennej i wielokrotnie brał udział w misjach NATO, operacjach przeciwko ISIS oraz misjach humanitarnych. Miejsce 9. INS Vikrant. INS Vikrant to pierwszy całkowicie indyjski konwencjonalny lotniskowiec zbudowany w kraju. Ma 262 metry długości i pełną wyporność 45 000 ton. Jego budowę rozpoczęto w 2009 roku. Okręt został zwodowany w 2013 roku, a oficjalnie wszedł do służby w indyjskiej marynarce 2 września 2022 roku. Napęd stanowią 4 turbiny gazowe General Electric LM 2500+, dzięki którym osiąga prędkość około 28 węzłów, ponad 50 km na godzinę. Podobnie jak Vikramaditya, Vikrant wykorzystuje system Stobar, skocznie ski jump, do startu samolotów i liny hamujące przy lądowaniu. Na pokładzie może pomieścić do 36 samolotów i śmigłowców. Jego główną siłę powietrzną stanowią myśliwce MiG-29K, które w przyszłości mogą zostać zastąpione przez nowsze maszyny, np. HAL TED-BF lub FA-18 Super Hornet. Okręt przenosi także śmigłowce K-31, HAL Drów oraz MH-60R do zadań zwalczania okrętów podwodnych i ratownictwa. Załoga Vikranta liczy 1700 osób wraz z personelem lotniczym. Vikrant wyposażony jest w systemy obrony bliskiego zasięgu, m.in. Barak 8 oraz działa AK-630. Jest symbolem rosnących możliwości przemysłu stoczniowego i obronnego Indii. Miejsce 8. HMS Queen Elizabeth. HMS Queen Elizabeth to flagowy lotniskowiec Royal Navy i największy okręt wojenny w historii Wielkiej Brytanii. Ma 280 metrów długości i pełną wyporność 65 000 ton. Jest jednym z 2 lotniskowców typu Queen Elizabeth, a bliźniacza jednostka nosi nazwę Prince of Wales. Jego budowę rozpoczęto w 2009 roku, wodowano go w 2014 roku, a oficjalnie wszedł do służby w 2017 roku. Napędzany jest przez konwencjonalne silniki diesla i turbiny gazowe, co pozwala mu osiągnąć prędkość około 25 węzłów. HMS Queen Elizabeth wykorzystuje system startowy STOL, Short Takeoff and Vertical Landing, czyli mają skocznie, ski jump, natomiast nie mają katapult ani lin hamujących. Brak systemu Kato-Bar, co ogranicza wybór samolotów do maszyn pionowego lub krótkiego startu i lądowania. HMS Queen Elizabeth może przenosić do 50 statków powietrznych w pełnej konfiguracji bojowej. Na jego pokładzie operują przede wszystkim myśliwcami F-35B Lightning II
zdolne do krótkiego startu i pionowego lądowania. Oprócz samolotów, okręt przenosi również śmigłowce Merlin i Wildcat do zadań zwalczania okrętów podwodnych, transportu i ratownictwa. Załogę stanowi 700 osób, a wraz z personelem lotniczym i wsparcia liczba ta może wzrosnąć do 1600 ludzi. Lotniskowiec ten symbolizuje powrót Wielkiej Brytanii do grona państw posiadających pełną zdolność projekcji siły na morzach całego świata. Miejsce 7. INS Vikramaditya. INS Vikramaditya to indyjski lotniskowiec o napędzie konwencjonalnym, który pierwotnie był radzieckim okrętem o nazwie Admirał Gorszkow, poprzednio Baku. Ma 284 metry długości i wyporność 45 000 ton. Został zbudowany w latach 80. jako ciężki krążownik lotniczy klasy Kijew i służył w marynarce ZSRR. W 2004 roku Indie zakupiły okręt od Rosji i rozpoczęły jego wieloletnią modernizację. W stoczni w Siewierodwińsku INS Vikramaditya wszedł do służby w indyjskiej marynarce w listopadzie 2013 roku. Po przebudowie usunięto oryginalne uzbrojenie rakietowe i przystosowano go wyłącznie do operacji lotniczych. Może pomieścić 36 statków powietrznych. Na pokładzie operują głównie myśliwce pokładowe MiG-29K oraz śmigłowce Kamov-K-31 i Haldrów. Wyposażony jest w system Stobar. Do startu samolotów wykorzystuje skocznie ski jump, natomiast lądowanie odbywa się przy pomocy lin hamujących. Załoga lotniskowca liczy około 1700 osób wraz z personelem lotniczym. Okręt dysponuje także systemami obrony bliskiego zasięgu, między innymi działkami AK-630 i systemami rakietowymi Barak-1. INS Vikramaditya jest obecnie jednym z 2 aktywnych lotniskowców Indii i ważnym elementem indyjskiej strategii morskiej na Oceanie Indyjskim. Miejsce 6. Admirał Kuzniecow. Admirał Kuzniecow to jedyny lotniskowiec rosyjskiej marynarki wojennej. Jego pełna wyporność wynosi 65 000 ton, a długość to około 305 metrów. Został zwodowany w 1985 roku i wszedł do służby w 1991 roku. Był pierwotnie projektowany w ramach serii radzieckich, ciężkich krążowników lotniczych projektu 1143.5 typ Kuzniecow. W czasie budowy okręt miał roboczą nazwę Tbilisi, a następnie na krótko przemianowano go na Leonid Breżniew. Po śmierci Breżniewa nazwę kilkakrotnie zmieniano, aż ostatecznie w 1990 roku przyjęto nazwę Admirał Kuzniecow. Napędzany jest turbinami parowymi opalanymi ciężkim olejem opałowym, mazutem, co często powoduje problemy techniczne i charakterystyczny czarny dym. W odróżnieniu od zachodnich lotniskowców, Admirał Kuzniecow jest jednocześnie lotniskowcem i krążownikiem rakietowym. Lotniskowiec może pomieścić 50 statków powietrznych. Na pokładzie operują głównie samoloty Su-33, MiG-29K oraz śmigłowce K-27 i K-52K. Lotniskowiec wyposażony jest w system Stobar. Do startu samolotów wykorzystywana jest skocznia ski jump, ponieważ okręt nie posiada katapult. Oprócz samolotów przenosi także uzbrojenie rakietowe, w tym pociski przeciwokrętowe P-700 Granit. Ma załogę liczącą około 2600 osób wraz z personelem lotniczym. W ostatnich latach admirał Kuzniecow przechodzi wieloletni remont i modernizację, którą wielokrotnie opóźniano. Jest symbolem ambicji Rosji do utrzymania zdolności operowania lotniskowców, choć jego stan techniczny budzi wiele kontrowersji. Miejsce 5. Liaoning.
Liaoning to pierwszy lotniskowiec w historii chińskiej marynarki wojennej. Okręt ma 306 metrów długości i wyporność 65 tysięcy ton. Jest bliźniaczym okrętem rosyjskiego lotniskowca admirała Kuzniecowa. Został zbudowany na bazie niedokończonego radzieckiego lotniskowca Wariak, poprzednio Riga, projektu 1143.6, który Chiny zakupiły od Ukrainy w 1998 roku. Po latach przebudowy i modernizacji w Chinach, Liaoning wszedł do służby w 2012 roku jako jedyny lotniskowiec typu 001. Napędzany jest konwencjonalnie przez turbiny parowe, w odróżnieniu od amerykańskich lotniskowców o napędzie nuklearnym. Wykorzystuje system STOBAR, czyli skocznie do startu samolotów, co ogranicza ich masę startową i zasięg bojowy. Liaoning może pomieścić 50 samolotów i śmigłowców. Na jego pokładzie mogą operować myśliwce JT-15 oraz śmigłowce Z-18 i Z-9. Okręt wyposażony jest w systemy obrony bliskiego zasięgu, takie jak rakiety HQ-10 i działa CIWS Type 1130. Załoga jednostki liczy 2600 marynarzy i personelu lotniczego. Liaoning pełni głównie funkcję szkoleniową i eksperymentalną, przygotowując załogi do obsługi większych i bardziej zaawansowanych lotniskowców. Mimo ograniczeń technologicznych, Liaoning był pierwszym krokiem Chin na drodze do budowy nowoczesnej floty lotniskowców. Miejsce czwarte Shandong. Shandong to pierwszy w pełni zbudowany w Chinach lotniskowiec, jedyny zbudowany okręt typu 001A, określanego też jako typ 002. Ma długość 315 metrów i wyporność 70 tysięcy ton. Okręt wszedł do służby w marynarce wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w grudniu 2019 roku. Jego projekt bazuje na zmodyfikowanej konstrukcji radzieckiego lotniskowca Liaoning. Typ 001 jest napędzany konwencjonalnie przy użyciu turbin parowych. Na pokładzie może operować 50 samolotów, głównie myśliwce J-15 oraz śmigłowce. Okręt wykorzystuje system STOBAR, czyli skocznie ski jump, zamiast katapult do startu samolotów. Okręt posiada systemy obrony bliskiego zasięgu Type 1130, działka 30 mm oraz rakietowe systemy HQ-10. Załoga jednostki liczy 2500 marynarzy i personelu lotniczego. Shandong zwiększa zdolności projekcji siły morskiej Chin na obszarze Azji i Pacyfiku. Budowa Shandong była dużym krokiem w rozwoju chińskich zdolności stoczniowych i wojskowych. Miejsce trzecie Fujian. Fujian to najnowszy i największy lotniskowiec marynarki wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Jego długość wynosi 316 metrów, a wyporność szacuje się na 85 tysięcy ton. Okręt został zwodowany w czerwcu 2022 roku i należy do typu 003. Obecnie przechodzi testy morskie, a wprowadzenie do służby planuje się na przełom 2025 i 2026 roku. Fujian jest napędzany konwencjonalnie, co odróżnia go od amerykańskich lotniskowców o napędzie jądrowym. Jest pierwszym chińskim lotniskowcem wyposażonym w nowoczesny system katapult elektromagnetycznych EMALS. Na pokładzie może operować 60 samolotów i śmigłowców, w tym nowoczesne myśliwce J-15B. W przyszłości prawdopodobnie nowsze myśliwce piątej generacji J-35. Katapulty pozwalają na start cięższych maszyn z pełnym uzbrojeniem i paliwem, zwiększając zdolności bojowe okrętu. Załogę Fujiana stanowi około 3000 marynarzy i personelu lotniczego. Wyposażony jest w zaawansowane systemy obrony bliskiego zasięgu, takie jak działa CIWS oraz rakietowe HQ-10. Okręt ten znacząco zwiększa zdolności operacyjne chińskiej floty i zbliża ją technologicznie do amerykańskiej marynarki wojennej.
Miejsce drugie. USS Nimitz. USS Nimitz to pierwszy lotniskowiec w swojej klasie i jeden z największych okrętów wojennych na świecie. Ma długość 333 metry i wyporność wynoszącą 100 000 ton. Został nazwany na cześć admirała Chestera W. Nimitza, dowódcy floty Pacyfiku podczas II wojny światowej. Okręt wszedł do służby w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych w 1975 roku. Od tego czasu zwodowano ogółem 10 lotniskowców tego typu. Jako ostatni w tej klasie zbudowano USS George H.W. Bush, którego oddano do służby 10 stycznia 2009 roku. Obecnie 10 z 11 amerykańskich lotniskowców będących w służbie czynnej to okręty typu Nimitz. Jest napędzany 2 reaktorami nuklearnymi, a 4W, które zapewniają praktycznie nieograniczony zasięg operacyjny. USS Nimitz może rozwijać prędkość ponad 30 węzłów, około 56 km na godzinę. Na pokładzie może operować 80 samolotów i śmigłowców, w tym myśliwce FA-18 i samoloty wczesnego ostrzegania E-2 Hawkeye. Załoga okrętu liczy około 5000 osób, w tym personel lotniczy. Uzbrojenie okrętu obejmuje rakiety R-7 Sparrow, które przechwytują nadlatujące pociski i samoloty. Posiada także system R-116 RAM, służący do szybkiego niszczenia zagrożeń z bliskiej odległości, oraz automatyczne działka Phalanx CIWS kalibru 20 mm. Przez niemal 50 lat służby USS Nimitz brał udział w wielu misjach bojowych i humanitarnych na całym świecie. Obecnie USS Nimitz stopniowo przygotowuje się do wycofania, zastępowany przez nowocześniejsze lotniskowce typu Gerald R. Ford. Miejsce pierwsze. USS Gerald R. Ford. USS Gerald R. Ford to największy lotniskowiec na świecie i najnowszy należący do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Ma długość 337 metrów i wyporność przekraczającą 100 000 ton. Okręt został nazwany na cześć 38. prezydenta USA, Geralda R. Forda. To pierwsza jednostka nowego typu Gerald R. Ford z 4 pierwotnie planowanych. Zwodowany został 11 listopada 2013 roku w stoczni Newport News. Wszedł do służby w US Navy 22 lipca 2017 roku, zastępując w niej wycofany ze służby USS Enterprise. Napędzany jest 2 nowoczesnymi reaktorami nuklearnymi A1B, co pozwala mu pływać z prędkością ponad 30 węzłów. Posiada system elektromagnetycznych katapult startowych EMALS, który zastąpił tradycyjne katapulty parowe. Dzięki nowoczesnej technologii obsługuje większą liczbę startów i lądowań na dobę przy mniejszej załodze. Na pokładzie może operować 75 samolotów i śmigłowców, w tym myśliwce FA-18, EF Super Hornet oraz F-35C. Załoga okrętu liczy 4600 osób. Okręt posiada system rakietowy ESSM Evolved Sea Sparrow Missile. Dodatkowo zainstalowano na nim rakiety R-116 RAM Rolling Airframe Missile, które skutecznie przechwytują nadlatujące pociski przeciwokrętowe. Ważnym elementem obrony bliskiego zasięgu są także systemy Phalanx CIWS. USS Gerald R. Ford ma znacznie zredukowaną sygnaturę radarową, co zwiększa jego przeżywalność w działaniach bojowych. Okręt ten reprezentuje nową generację lotniskowców, przewidzianą na służbę przez kolejne 50 lat. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.